co łączy Piastów Śląskich z jednym z najbogatszych rodów Europy, gdzie balowały i polowały najbardziej wpływowe osoby z całego świata, jakie skarby kryją się w tych tajemniczych podziemiach, kiedy powstały te ruiny i co mają wspólnego z tajną bronią nazistów. W dzisiejszym filmie zdradzimy Wam kilka tajemnic, które skrywa w sobie trzeci co do wielkości zamek w Polsce. Zapraszamy do wspólnego odkrywania sekretów Zamku Książ. Zamek Książ to jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce. Owiany licznymi legendami i tajemniczymi historiami, jest prawdziwą perełką Dolnego Śląska. Położony w malowniczej scenerii na skalnym cyplu opadającym stromym urwiskiem ku Pałecznicy, wśród gęstych lasów, sprawia niesamowite wrażenie już od pierwszego wejrzenia. A im dalej zagłębimy się w książański kompleks, tym nasze odczucia będą potężniejsze. Sekrety arystokratycznych rodów, skarby, tajemnicze tunele i zagadki ultranowoczesnej broni. To tylko niektóre zagadnienia, z którymi spotkacie się w tej przepięknej warowni. Zamek Książ to zdecydowanie miejsce, które każdy turysta powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu. Burzliwa historia Zamku w Książu rozpoczyna się w 1288 roku, kiedy książę świdnicko-jaworski Bolko I Surowy rozpoczyna jego budowę jako jednej z kilku strategicznych warowni będących kluczem do Śląska. Zamek na Książęcej Górze wyróżniał się znakomitą lokalizacją w sercu lasów i na malowniczym wzniesieniu górującym nad okolicą. Bolko do tego stopnia upodobał sobie te tereny, że nadał sobie tytuł pana na Książu, który zachowali także jego następcy. Znaczenie zamku jeszcze bardziej wzrosło pod koniec XIII stulecia, kiedy Piastowie Śląscy przenieśli tutaj swój dwór z Lwówka Śląskiego i do 1392 roku był on obok Świdnicy najważniejszym ośrodkiem władzy książęcej. Według legend Bolko wybudował zamek w miejscu drewnianego grodu pochodzącego z X wieku, który postawił rycerz o imieniu Funkenstein, gdy jako giermek podarował on księciu saksońskiemu Henrykowi Ptasznikowi worek z wykopanym w lesie węglem, otrzymał godność szlachecką i nakaz budowy grodu strzegącego czarnego skarbu. Wraz z tytułem otrzymał on także przydomek, ten, który przynosi kamienie dające iskry. Przez kolejne 100 lat właścicielami zamku byli królowie czescy z dynastii Luksemburgów, król Węgier, a pod koniec XV wieku Władysław II Jagiellończyk, król Czech i Węgier. To właśnie za jego panowania warownia trafia w ręce rycerza Konrada I von Hobberg, rodu, którego nazwisko od XVIII wieku zaczęto pisać jako Hochberg. W ich rękach książ pozostaje do 1941 roku. Dzięki tej zamożnej rodzinie zamek przechodzi liczne przebudowy i rozbudowy.
Hochbergowie przybyli na tereny Śląska pod koniec XIII wieku z Miśni. Byli to jedni z najbogatszych ludzi w Europie, a wzbogacili się na węglu. Byli właścicielami prawie połowy kopalni Dolnego i Górnego Śląska. Dodatkowo w ich rękach były huty, koksownie, wsie i tereny leśne, miasta i uzdrowiska oraz jeden z największych w owym czasie zespół browarów tyskich. I tego im tak naprawdę najbardziej zazdrościmy. Oprócz książa byli jeszcze właścicielami niezwykle pięknego pałacu w Pszczynie oraz kilku mniejszych pałaców i zamków, w tym przepięknie położonej warowni w Grodźcu, której XIX-wieczne freski Christiana Tischbeina możemy dziś podziwiać w jednym z pokoi gościnnych z Zamku Książ. Pierwsza wielka przebudowa książa ma miejsce w XVIII wieku. Wzniesiono wówczas barokowe skrzydło reprezentacyjne, dziedziniec honorowy, budynek bramny i oficyny. W tym też czasie powstaje reprezentacyjna, nakryta lustrzanym sklepieniem sala Maksymiliana, wyposażona w złocone zdobienia i piękne marmurowe kominki z rzeźbami mitologicznych postaci. Jest ona najlepiej zachowaną salą barokową na Śląsku. Jej nazwa pochodzi od budowniczego Konrada Ernesta Maksymiliana, dzięki któremu powstało całe wschodnie skrzydło zamku. Na wzgórzu przed terenem zamkowym wzniesiono także pawilon letni, który w XIX wieku przekształcono w mauzoleum rodowe. Pierwsze tarasy ogrodowe powstają w XVII wieku w miejscu dawnych fortyfikacji. Jednak już w XVIII stuleciu, po wyburzeniu dawnych murów obronnych, ich powierzchnia rozrasta się do około 2 hektarów. Początkowo gospodarcze przeznaczenie tarasów ustępuje miejsca roli ozdobnej i wypoczynkowej. Położone na 12 poziomach, utrzymane w modnym wówczas stylu francuskim, swój ostateczny wygląd otrzymują w początku XX wieku. Piękne kwiatowe kompozycje, trawniki, fontanny i rzeźby to niewątpliwie największe atrakcje zamkowych tarasów. Ze wszystkich z nich roztaczają się zachwycające widoki na okolice, które w swoich pamiętnikach opiewała najsłynniejsza mieszkanka Zamku Książ, księżna Daisy von Pless. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Life is just coming up daisies, daisies coming up for me. Księżna Daisy von Pless, a tak właściwie Maria Teresa Olivia Cornwallis-West, księżna pszczyńska, hrabina von Hochberg, baronowa na Książu, urodziła się w 1873 roku w zubożałej angielskiej rodzinie arystokratycznej. Jak większość ówczesnych panien z dobrych domów, nie zdobyła zbyt znaczącego wykształcenia. Nadrabiała to jednak nieprzeciętną wrodzoną inteligencją. Jej losy splotły się z jednym z najbogatszych wówczas arystokratów niemieckich, Janem Henrykiem XV Hochbergiem. Ich małżeństwo nie było jednak udane. Henryk brak czułości i zdrady próbował nadrabiać drogimi prezentami, wśród których znalazł się naszyjnik z wyławianych na zamówienie z Morza Czerwonego pereł, którego długość sięgała podobno 6 metrów. Niepowodzenia w życiu osobistym Daisy rekompensowała działalnością społeczną i charytatywną.
Były to czasy wielkiego rozkwitu książa, ogromnego luksusu, wielkich polowań i wystawnych przyjęć, na których bywały najbardziej wpływowe osobistości w Europie. Wśród gości byli członkowie domów panujących z Niemiec, Anglii, Portugalii, Grecji, Rumunii i Bułgarii, przedstawiciele Habsburgów, Hohenzollernów i Romanowów, wicekról Indii, a nawet hinduski Maharadża. Nie zabrakło także polskich arystokratów, potockich i landzkorońskich. Częstym gościem na Zamku Książ był także przybrany syn brata księżnej Daisy, Winston Churchill. Początek XX wieku to wielkie obchody 400-lecia posiadania zamku przez ród Hochbergów. Oprócz członków rodziny wzięli w niej udział przedstawiciele władz prowincji śląskiej oraz pracownicy przedsiębiorstw należących do Hochbergów. Rozpoczyna się także druga wielka przebudowa. Powstaje skrzydło północne oraz monumentalne, utrzymane w stylu renesansowym, zachodnie z 2 wieżami. Rozbudowano zamkowe tarasy, wyposażając je przy okazji w dodatkowe fontanny, altany i rzeźby. Po latach brylowania Daisy na salonach nadeszły cięższe czasy. Podejrzenie o działalność szpiegowską podczas I wojny światowej, śmierć rodziców, rozpad małżeństwa i w końcu zdiagnozowanie stwardnienia rozsianego. Dodatkowo I wojna światowa i zmiany gospodarcze oraz wystawny tryb życia Jana Henryka XV przyczyniły się do upadku ekonomicznego rodu Hochbergów. I jakby tego wszystkiego było mało, to w 1940 roku księżna została wysiedlona z zamku przez władze nazistowskie. Legenda europejskich salonów umarła samotnie w 1943 roku w willi w Wałbrzychu. Pochowana została w swoim 6-metrowym naszyjniku z pereł w rodowej krypcie rodziny Hochbergów, ale po 2 latach, w obawie przed czerwonoarmistami, przeniesiono jej trumnę w bliżej nieznane miejsce, gdzieś na terenie zamkowego parku. Do zajęcia zamku przez hitlerowców przyczyniła się oprócz kłopotów finansowych również niechęć nazistów, związana z angielskim pochodzeniem właścicielki, jak również z decyzją jej synów, którzy podczas wojny walczyli po stronie polskiej i angielskiej. Początkowo w warowni znajdowała się dyrekcja kolei państwowych, a następnie przechowywano tu zbiory Królewskiej Biblioteki Pruskiej z Berlina. W 1943 roku zamek zajmuje organizacja Todt, która wkrótce rozpoczyna adaptację wnętrz na potrzeby jednej z kwater Adolfa Hitlera. Rozpoczyna się 3. i ostatnia przebudowa zamku. Hitlerowska przebudowa Zamku Książ to najtragiczniejszy okres w historii warowni. Paramilitarna organizacja Todt rozpoczyna budowę reprezentacyjnej rezydencji dla dygnitarzy III Rzeszy z apartamentami i miejscem pracy dla Adolfa Hitlera. W trakcie prac zniszczono znaczną część struktury budynku i ponad 100 pomieszczeń zamkowych, a piękne barokowe sale przekształcono w betonowe bunkry. W niektórych z sal wylano nawet metrowe, żelbetowe stropy. Ale to, co działo się na samym zamku, to tylko niewielka część prac prowadzonych przez III Rzeszę na terenie książa. O podziemiach drążonych w górach Sowich w ramach projektu Rize krążą liczne legendy, którymi zajmiemy się już niedługo w jednym z kolejnych filmów.
Dziś skupimy się na tunelach wydrążonych na głębokości 50 metrów pod dziedzińcem Zamku Książ. Jakie było przeznaczenie tuneli? Na te pytanie chyba nikt nie jest w stanie udzielić dziś konkretnej odpowiedzi. Jednak skoro zamek miał pełnić funkcję reprezentacyjnej rezydencji, to najbardziej prawdopodobne wydaje się, iż powstawał tu potężny schron przeciwlotniczy, umożliwiający również nieprzerwaną pracę kancelarii Hitlera. Choć nie można również wykluczyć, iż na którymś z etapów planowano tu także przenieść jeden ze znajdujących się w pobliżu zakładów zbrojeniowych. Według innych teorii, wieści o organizowanej tu kwaterze Hitlera były rozpowszechniane przez Niemców jako fake news, a w rzeczywistości budowano tu centrum dowodzenia podziemnych fabryk i ośrodków badawczych nad nowymi rodzajami broni, w tym bakteriologiczną i atomową. Niektórzy badacze twierdzą zaś, że w nieodkrytych podziemiach do dziś znajdują się archiwa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy zawierające dane agentów, kryptonimy Enigmy i tajne depesze wojskowe oraz zrabowane przez hitlerowców dzieła sztuki i kosztowności, w tym być może także bursztynową komnatę. Podziemia Książa, które dziś znamy, mają niewiele ponad kilometr. Z tego 80% posiada obudowę betonową. Ze względu na długość i kształt tuneli powstały teorie, iż Niemcy chcieli wybudować tu podziemny dworzec kolejowy. I faktycznie w podziemia Książa wjeżdżał pociąg, który zaczynał swój bieg na słynnym 65 kilometrze. Z tym, że była to kolej wąskotorowa, która docierała zarówno na dziedziniec zamkowy, jak i do podziemi. Dla hitlerowców II wojna światowa skończyła się w Książu trochę za szybko. 8 maja 1945 roku uciekają stąd, nie przejmując się jakimkolwiek zabezpieczeniem tuneli czy likwidacją drążących podziemia więźniów. Zaledwie kilka godzin później na teren zamku wkraczają żołnierze Armii Czerwonej. Przez rok pobytu wojska radzieckie nie próżnują. Rabują to, co pozostało na zamku, w tym zbiory liczącej przeszło 60 000 tomów książańskiej biblioteki majorackiej. Dewastują zamkowe komnaty, eksplorują podziemia. To, czego nie zdążyła wywieźć Armia Czerwona, zabierają okoliczni mieszkańcy. Dopiero w latach 60. XX wieku zamek zostaje zabezpieczony przed włamaniami. W latach 70. w podziemiach Zamku Książ lokuje się Dolnośląskie Obserwatorium Geofizyczne, zajmujące się rejestracją wstrząsów sejsmograficznych, a obecnie także badaniami pływów skorupy ziemskiej. W tym samym okresie rozpoczynają się także prace remontowe na zamku, które trwają do dziś. W wyniku prowadzonej od prawie pół wieku renowacji Zamek Książ odzyskuje powoli swój dawny blask. Będący własnością gminy Wałbrzych, mieści muzeum, centrum konferencyjne, restauracje i hotel. Zwiedzając trasę turystyczną możemy obejrzeć zrekonstruowane apartamenty mieszkalne właścicieli, pokoje gościnne oraz reprezentacyjne wnętrza z okresu największej świetności rodu Hochbergów. Obejrzymy także ceramikę pochodzącą ze słynnych wałbrzyskich fabryk, a od paru lat możemy podziwiać również 38 obrazów związanych z historią zamku i jego gospodarzami, pochodzących z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Co ma zrobić bogaty niemiecki książę, gdy w pobliżu jego posiadłości nie ma starych romantycznych ruin, do których można udać się na spacer? Po prostu buduje je. Ale czy tak właśnie było ze starym książem? I tak, i nie. Jeszcze do niedawna panowało przekonanie, iż malownicze pozostałości położone na wzgórzu nad Pełcznicą wzniósł pod koniec XVIII wieku Christian Tischbein na zlecenie Jana Henryka VI von Hochberg. I faktycznie jest to prawda. Jednak dzięki badaniom archeologicznym przeprowadzonym w latach 90. XX wieku wiemy, iż powstały one na reliktach średniowiecznego zamku, wzniesionego prawdopodobnie przez Bolka I Surowego w XIII wieku razem z budową Zamku Książ. Historycy przypuszczają, iż była to niewielka strażnica mająca wzmocnić obronność książa. Podczas wojen husyckich Stary Książ był prawdopodobnie jedną z wielu na Śląsku siedzibą rycerzy rozbójników i być może jeszcze przed końcem XV stulecia został zniszczony. Na przełomie XVIII i XIX wieku w ramach prac nad zagospodarowaniem sąsiedztwa Zamku Książ wzniesiono w tym miejscu modne wówczas romantyczne ruiny. Do odbudowy użyto oryginalnych elementów pochodzących z innych historycznych obiektów, między innymi z zamku w Trzebieniu. Budowla stylizowana na gotycką ruinę posiadała kilka sal, wieżę, loch z izbą tortur i bramę z 2 wieżami i zwodzonym mostem. Był także dziedziniec, na którym regularnie odbywały się turnieje. Jeszcze w początku XX wieku na zamku funkcjonowała restauracja i pokoje gościnne. W czasie II wojny światowej Stary Książ był w dobrym stanie technicznym i według niektórych badaczy w jego podziemiach funkcjonowało tajne laboratorium Luftwaffe, w którym prowadzono badania nad niemal kosmicznym urządzeniem nazywanym Die Glocke, czyli dzwon. Przypuszczenia te mają potwierdzać odnalezione ślady wojennej przebudowy oraz tajemnicza historia zniszczenia budowli w 1945 roku. Do dziś nie udało się wyjaśnić, czy zabudowania Starego Książa wysadziła Armia Czerwona, czy niemieccy sabotażyści, próbujący zatrzeć ślady tajnego laboratorium. Zarówno zeznania okolicznych mieszkańców, jak i żołnierzy radzieckich nie pozwalają na jednoznaczne rozstrzygnięcie. A według Was, która z tych wersji jest bardziej wiarygodna? Położony na Pogórzu Wałbrzyskim Książański Park Krajobrazowy, charakteryzujący się typowo górskim krajobrazem, z licznymi przewyższeniami i stromymi szlakami, powstał w celu zachowania naturalnego krajobrazu przełomu rzeki Pełcznicy i ochrony około 200 gatunków roślin. To rewelacyjne tereny zarówno na rodzinne spacery, jak i dla biegaczy czy miłośników Nordic Walking. Najlepszym i najciekawszym sposobem dotarcia z Zamku Książ do Starego Książa jest ścieżka Hochbergów, prowadząca przez Książański Park Krajobrazowy. To szlak turystyczny, którym warto pospacerować niezależnie od pory roku czy pogody. Prowadzi on wąwozem Pełcznicy przez las i skalne zbocza, mijając po drodze piękne urwiska i mostki. Jego powstanie miało na celu przywrócenie okalających Zamek Książ ścieżek spacerowych powstałych w XIX wieku. Czy to się udało? Według nas tak, ale najlepiej przekonajcie się sami.
Na zakończenie dnia pełnego sensacyjnych wrażeń warto wybrać się na chwilę relaksu wśród zieleni do palmiarni w Lubiechowie. Wybudował ją dla księżnej Daisy, wielkiej miłośniczki kwiatów, a w szczególności róż, Jan Henryk XV. Na początku XX wieku za niebagatelną kwotę 7 milionów marek w złocie. Na powierzchni prawie 2000 m2 wzniesiono oprócz palmiarni także cieplarnie, ogrody japońskie, rosarium i ogród owocowo-warzywny. Palmiarnia to miejsce pełne zieleni. Znajdziemy tu ponad 250 gatunków roślin z całego świata, w tym unikatowe i tropikalne. Żeby stworzyć idealne warunki dla wegetacji roślin, wnętrze obiektu wyłożono tufem wulkanicznym pochodzącym z sycylijskiego wulkanu Etna. Z zastygłej lawy utworzono liczne groty, wodospady oraz kwietne ściany. Palmiarnia to nie tylko piękne rośliny. Mieszkają tu także pawie, żółwie, rybki akwariowe, jesiotry, a od niedawna również lemury. Jak głosi legenda i przekazy dawnych pracowników, początkowo wśród roślin znajdowały się gipsowe popiersia księcia, księżnej i ich synów. Niestety po wojnie zostały zatopione w pobliskim stawie i do dziś ich nie odnaleziono. Zachowała się za to zabytkowa, kuta brama, pochodząca z wyburzonego pałacu książąt von Pless w Berlinie. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.